Cześć Kazi i Kaziczki, witam ponownie na moim kanale. Z tej strony Kasia kempinguje. Historyczny odcinek, historyczny moment, pełna euforia. Nasz zimowy kamper! Przedstawiam Wam Fiat Ducato Roller Team T-Line model 740. Nasze przygodowe, wyprawowe autko na zimę 2020. Wiem, że długo na to czekaliście. Patroni wiedzieli pierwsi, patroni wiedzieli już 13 grudnia, jednak nie widzieli wszystkiego. Pokazywaliśmy fotki na Instagramie i na Facebooku, ale dzisiaj jest ten dzień i dzisiaj jest ten moment. Zapraszam Was na tour po tym kamperze. Opowiem Wam wszystko, co o nim wiem. Wspaniały pojazd. Przepełnia mnie radość, że mogę nim podróżować. Zapraszam na nowy film. Przybijcie ze mną łapkę. Na nasz wyjazd zimowy czekaliśmy prawie rok, pracowaliśmy bardzo ciężko i właściwie do końca nie było wiadomo, czy ten wyjazd się uda. Jednak jak widzicie, warto było czekać. Warto było czekać i nawet na tę okazję prezentacji tego wspaniałego kampera wyszło słońce. Co to jest? Półintegral, jak widzicie, bardzo wygodny, luksusowy kamper na 4 osoby na bazie Fiata Ducato, silnik 2.3 diesel, 6-biegowa skrzynia biegów i 130 koni mechanicznych pod maską. Trochę inny niż nasz pierwszy kamper, co? Jak Wam się podoba? Jak widzicie, przez ostatnich 30 lat producenci kamperów na bazie Fiata nie próżnowali. I ten kamper naprawdę zabiera nas w XXI wiek. Jak widzicie, jest to model low profile, jest dosyć niski, także bardzo wygodnie się do niego wchodzi. Oprócz tego, co mamy w każdym kamperze, czyli takie praktykalia jak zbiornik na świeżą wodę, całe 100 litrów na świeżą, 125 na szarą. Tutaj mieszczą się 2 butle gazowe, co bardzo nam się przydaje, ponieważ kempingujemy na dziko. Oczywiście podłączenie do prądu, kaseta toalety, ogromny garaż, nawet nie schowek, ale garaż. Dojście z 2 stron i można tutaj schować rower, można schować skuter, można nawet schować teściową. Bagażnik rowerowy w standardzie, kolorowa kamera cofania i uwaga, uwaga, rocznik 2020. Za chwilę wejdziemy do środka, bo na pewno jesteście ciekawi, jak to cudeńko wygląda w środku. Ten kamper nazywany jest hotelem na kółkach i naprawdę tak jest. Zwłaszcza jeżeli ktoś tak jak ja przysiada się do takiego kampera ze starej przyczepy albo ze starego kampera. Powiem Wam, przez te 30 lat świat naprawdę poszedł naprzód i podróżowanie tym kamperem to czysta przyjemność. Tym razem nie mamy alkowy nad szoferką, ale jest to kamper na 4 osoby. Są tutaj bardzo ciekawe rozwiązania, jeżeli chodzi o spanie i myślę, że będzie to dla Was spora niespodzianka. Zajrzyjmy do tego schowka, bo to jest naprawdę cudowna rzecz. Zobaczcie ile tutaj miejsca. My już tu podróżujemy kilka dni, także żeśmy się tutaj zagospodarowali. Można schować rampy, można schować wąż, można schować drabinkę, która będzie nam potrzebna później. I to jest łóżko, główne łóżko, które mamy z tyłu. I wysokość tego łóżka jest regulowana. Można regulować wysokość, zobaczcie, na takim poziomie. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda w środku. Garaż jest ogrzewany, także teściowej nie będzie zimno i może wchodzić i wychodzić z 2 stron. Jesteście gotowi, żeby wejść do środka? Zapraszam serdecznie. Cóż za miejsce, żeby kręcić dla Was ten odcinek. Długo na niego czekaliście, co? My jeszcze dłużej, bo jak mówiłam, na tę wyprawę czekaliśmy prawie rok. Kilka miesięcy spędziliśmy w izolacji, w Milpark z powodu lockdown, żyliśmy za bramą, później mieliśmy sezon turystyczny, mieliśmy wysoki sezon przez 3 miesiące. To był szalony czas i szalony rok. Także proszę nam nie zazdrościć, bo sami doskonale wiecie, jak wyglądała nasza droga do tego kampera i czym jeździliśmy wcześniej, jakie mieliśmy problemy. Dlatego w tym roku postanowiliśmy, pora odpocząć, pora się zrelaksować, pora wreszcie wynagrodzić się za naszą ciężką pracę przez cały rok. Ten widok przez okno niestety nie jest w standardzie, ale wszystko inne
Jest. Ten kamper to istne pudełko niespodzianek. Moi drodzy, jest tutaj sporo do opowiedzenia, sporo do pokazania i postaram się Wam to przedstawić w miarę przystępnie, w miarę zwięźle, ale naprawdę jest sporo. Jest sporo smaczków i sporo ciekawych rozwiązań. Może zacznijmy od wejścia. Oczywiście tradycyjnie kosz na śmieci, piękne lusterko, nawet z paskiem LEDowym. Oświetlenie tutaj to jest naprawdę mocna strona tego kampera. Jest bardzo widny. Wszystkie ściany są jasne, meble są jasne. Wszędzie mamy paski LEDowe. I to naprawdę tworzy fantastyczny klimat. Jest tutaj bardzo przytulnie. W szoferce 2 fotele, które oczywiście się obracają. Może właśnie zaczniemy od szoferki, żeby było po kolei i żeby o niczym nie zapomnieć. Co nas czeka w szoferce? Bardzo fajne, wygodne fotele. Duża kierownica, sterowanie audio, klimatyzacja, elektryczne szyby, oczywiście to standard. Jak mówiłam wcześniej, 6-biegowa, manualna w tym modelu skrzynia biegów. Tak wygląda deska rozdzielcza po podświetleniu. Mamy też tutaj monitor, który pokazuje nam podgląd z kamery cofania. Jest to także nawigacja i odtwarzacz DVD i możemy połączyć się tutaj za pomocą Bluetooth z naszymi urządzeniami zewnętrznymi. Dwa duże uchwyty na kubki. Kolejny uchwyt tutaj, gniazdko USB, gniazdko na 12 V, 2 schowki, jeden tu, drugi tu. Dzisiaj piękny widok. Ocean Atlantycki w grudniowym słońcu. Niestety to nie jest dołączone do tego kampera, po to musicie przyjechać do Kornwalii. Oczywiście roletki termiczne, które bardzo nam się przydają, kiedy śpimy na dziko, chronią nas przed zimnem, chronią nas także przed ciekawskim wzrokiem. Duża roleta też tutaj na główną szybę. Duże udogodnienie w porównaniu do Talbota. Świetnie to się sprawdza, świetnie nas izoluje i daje nam prywatność. Wracamy do salonu. W salonie kanapa w kształcie litery L, świetny stolik i dodatkowe miejsce dla 5. osoby. W przeciwieństwie do naszego pierwszego kampera, który też był na bazie Fiata, rocznik 1990, tutaj nie mamy alkowy, mamy za to praktyczną półkę, na której naprawdę można sporo zmieścić. Lekkich rzeczy oczywiście. Mamy ogromny świetlik i to jest fantastyczne, to okno otwiera się na całą szerokość. Gwiaździstą noc, widok niezapomniany. Niektórzy czepiają się tej tapicerki, mówią, że jest mało domowa, mało przytulna, ale dla nas jest idealna, ponieważ mamy psa. Bardzo łatwo jest ją wyczyścić, nie przejmujemy się, że może gdzieś się pobrudzi. I dla mnie jest ładna. To wszystko jest bardzo ładnie zaprojektowane, bardzo schludnie, kolorystycznie wszystko tutaj gra. Wracajmy do stolika, bo stolik jest naprawdę super. Można go przesuwać w tych 2 płaszczyznach. I tutaj jest taka regulacja pod spodem. Trochę ciężko jedną ręką, ale damy radę. Także można wysunąć. Ta osoba może mieć stolik troszkę bliżej lub w stronę tej kanapy. I jeszcze do przodu, do tyłu. Mam miarkę, kochani, ponieważ ten kamper jest bardzo wysoki. Ja mam 1,64 m i zobaczcie, nie jestem w stanie dosięgnąć tego okna. Ja stojąc tutaj nie jestem w stanie otworzyć ani zamknąć tego okna. Muszę wejść do łazienki. Łazienkę pokażę Wam za chwilę. Jednak najpierw jeszcze jedno spojrzenie, jeszcze jeden rzut na ten wspaniały, rzęsiście oświetlony salon. Jak Wam się podoba? Fiat Ducato, kamper na bazie Fiata Ducato Roller Team T-Line 740. Warto zwrócić uwagę na te panele. Ten kamper jest naprawdę bardzo dobrze izolowany i nawet
dzisiaj, mimo że na zewnątrz jest 7 stopni, ogrzewanie w tej chwili jest wyłączone i zaraz Wam to udowodnię. Świetny patent na firaneczkę. Tutaj patyczek. Odsuwam, zasuwam. Oczywiście w każdym oknie mamy rolety termiczne, mamy moskitiery. Ciekawy panel tutaj w kuchni, wykonany już z innego tworzywa typu splashback, bo jesteśmy w kuchni. To jest chyba akryl. Wszystko pięknie podświetlone. Trochę inaczej niż w naszym pierwszym kamperze, co? Kto go pamięta? Myślę, że jeżeli zastanawiacie się, jaka jest różnica między campervanem, vanlife'em i motorhome'em i motorhome life, to ten kamper jest odpowiedzią na Wasze pytania. Bo to jest naprawdę hotel i dom na kółkach. Nie mówię, że to jest lepsze niż van, niż campervan. Jest to coś innego. To jest inny styl podróżowania. I szczerze mówiąc, my z Markiem jeszcze do końca nie jesteśmy przekonani, czy właśnie taki kamper to jest spełnienie naszych marzeń, czy raczej van, który jest mniejszy, może mniej komfortowy, ale też ma swoje zalety. Ale to w swoim czasie. Moi drodzy, dzisiaj opowiadam Wam o tym kamperze, który jest na sprzedaż. Na pewno jesteście ciekawi, czy już go kupiliśmy. Nie, jeszcze go nie kupiliśmy. Na razie go testujemy, sprawdzamy, bo pierwszego kampera kupiliśmy emocjami i to nie była najlepsza decyzja. Tym razem się nie śpieszymy z zakupem, chcemy rozważyć różne opcje, a przy okazji dla Was powstaną ciekawe filmy, na które dzisiaj już Was zapraszam. Zachęcam do subskrypcji, żebyście niczego nie przegapili. Zmierzyłam przed chwilą tę wysokość dla Was, 2,20 cm w najwyższym punkcie kuchni. Szerokość kampera to 2,45 cm, wysokość na zewnątrz od dachu do kół 3,60 m. Długość 7,45. Przejdźmy do kuchni. Serce domu, serce kampera, kuchnia. Mamy tutaj kuchenkę gazową, 3 palniki, bardzo podobna jak w naszym kamperze. Podobny piekarnik gazowy z grillem i na tym podobieństwa się kończą. Zlew z bardzo fajnym patentem, który myślę można łatwo zaadoptować, jeżeli budujecie swojego vana. Zobaczcie, półeczki. Jakie to proste. Szafka. Na talerze. W salonie też mamy 2 szafki. Bez półek. Bardzo fajne, bardzo pojemne. To jest psia szafka. Jak widzicie. Co jeszcze w kuchni? Szafka. Bardzo fajna, bardzo praktyczna. Sztućce. Świetna wysuwana półka. I jeszcze jedna półka na dole. Tutaj nie ma szafki. Tu są bezpieczniki. Ale za to tutaj mamy jeszcze małą szafeczkę w kamperze. Nawet tak dużym, każdy skrawek przestrzeni na przechowywanie jest cenny. A co naprzeciwko kuchni? Pełnowymiarowa lodówka na gaz, na prąd i na 12 V. Także pełnia szczęścia. W tej chwili jest wyłączona, ale działa jak najbardziej. Jesteśmy na dziko, więc oszczędzamy gaz. Wyłączyliśmy ją wczoraj wieczorem, ale jeszcze nadal wszystko jest zamrożone. To jest właśnie zamrażalnik mały. Na początku myślałam, że tutaj jest zamrażalnik, ale to jest po prostu szuflada taka mniej chłodzona. Fajna na pieczywo na przykład. Chociaż nie wiem, czy Wy trzymacie pieczywo w lodówce, zdania są podzielone. Tuż obok mała, wąska, ale jakże praktyczna i pojemna szafka na suchy prowiant. Najlepsze ciastka na świecie i inne przyda się. Wbrew pozorom naprawdę można tutaj wiele zmieścić. Nad lodówką panel sterowania, nawet 2, zaraz Wam o nich opowiem. A jeszcze wyżej szafka, w której czasami jest mikrofalówka, a my tutaj mamy nasze zaplecze techniczne.
Na tym panelu możemy regulować temperaturę. W tej chwili jest wyłączone ogrzewanie całkowicie. Ogrzewanie mamy tutaj na gaz i na prąd, nie mamy na diesel. Za dodatkową opłatę można sobie wykupić ogrzewanie postojowe, dołożyć takie ogrzewanie postojowe do tego kamperka. My tego nie mamy tutaj, ale jak najbardziej kamper jest świetnie izolowany i zobaczcie, w tej chwili ogrzewanie jest wyłączone, bardzo łatwo się je uruchamia, wystarczy tutaj przekręcić ten regulator, zatwierdzić i już działa na gaz, ale nam na razie jest ciepło, także jedziemy całą drogę do off, wyłączamy. Podobnie z grzaniem wody, w tej chwili jest chyba, grzanie wody jest chyba wyłączone w tej chwili. Tak. Jesteśmy off the grid, także oszczędzamy energię. Z kolei na tym drugim panelku mamy, uwaga, mamy wskaźnik wody w zbiorniku. Ile mamy czystej wody? Dla nas to jest absolutna nowość, że wiemy ile dokładnie, 66% na tę chwilę. Mamy stan baterii zapasowej, tej pokładowej, bardzo fajnie, widzę, że nam się trochę podładowało. Mamy też tutaj panel solarny, który działa dzisiaj, bo mimo grudniowej pory pogoda jest dzisiaj słoneczna, nawet słoneczko wychodzi czasami. To jest główny akumulator, ten pod maską, wyłączenie energii, pompa wody, oświetlenie na zewnątrz przy drzwiach, oświetlenie w środku i temperatura w środku. W tej chwili 23 stopnie, a jak widzieliście przed chwilą ogrzewanie jest wyłączone. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego. Te LEDy, prosty trik, ale daje niesamowity efekt. Nadaje takiego luksusowego charakteru temu wnętrzu. Jest po prostu nastrojowo, klimatycznie, ślicznie. I tych LEDów mamy tutaj mnóstwo. Za tymi drzwiami kryje się ciąg dalszy przygody z LED, czyli łazienka. I myślę, że design tej łazienki jest dosyć kontrowersyjny, bo ktoś mógłby powiedzieć, o, łazienka przechodnia. I szczerze mówiąc, na początku nie byłam do niej przekonana. Jednak, jak najbardziej mamy tutaj prywatność, bo możemy się odgrodzić od części kuchenno-salonowej. Jeżeli ktoś chce skorzystać tylko z toalety, to też tutaj ma kurtynkę. Jak mówiłam, to kamper na 4 osoby. Także dadam, proszę bardzo, ktoś ma ochotę skorzystać z toalety, może zamknąć te drzwi, może się zasunąć i ma prywatność. Jest jeszcze jedna osłona, jeszcze od strony sypialni. Wszystkie ścianki są na takie zatrzaski. Oj, ciężko, jedną ręką. Także jeszcze można toaletę odgrodzić od strony sypialni. Także jeżeli ktoś śpi w łóżku, a ktoś ma ochotę iść do toalety, może się absolutnie odgrodzić, to nawet na 3 sposoby. Toaleta według mnie dosyć ładna, niektórzy jej zarzucają, że jest staromodna, dla mnie jest w porządku. Można ją też obracać. Nad toaletą świetlik, podobnie nad prysznicem, także wentylacja w łazience jak najbardziej, dobrze zorganizowana i dobrze przemyślana. Umywalka jest po prostu śliczna, bardzo prosta bateria, bardzo prosty kran. Pod umywalką pojemna szafka z półkami. Po 2 stronach lustra, 2 szafeczki dla niej i dla niego, albo dla niego i dla niego, albo dla niej i dla niej. Świetne oświetlenie. To lustro tutaj jest o wiele lepsze niż jakiekolwiek lustro, jakie mam w przyczepie, w moim mobilnym, stacjonarnym domku. Także to lustro jak najbardziej zachęca do robienia makijażu. Spodoba się paniom. Przy toalecie mnóstwo schowków na przyda się, ręczniki, można się tutaj naprawdę dobrze zorganizować. Przypominam, że nie jesteśmy w hotelu, jesteśmy w kamperze. To wszystko jest jeden kamper.
Jeszcze jedno pomieszczenie, oczywiście sypialnia. Do głównej sypialni wchodzimy przez łazienkę i ktoś mógłby powiedzieć, że to łazienka przechodnia. O nie, producent mówi, że to sypialnia ma łazienkę typu en suite. Także każdy z nas dochodzi do łóżka od swojej strony, to jest główne nasze łoże kamperowe. 1,40 m na 1,90 m to jest o wiele większe łóżko niż mamy w przyczepie kempingowej. Oczywiście szał LEDów, wszędzie oświetlenie, pod łóżkiem też, jeszcze tutaj, nad samym łóżkiem, pod łóżkiem, nad łóżkiem, wszędzie LEDy. O, nie widziałam jakoś wcześniej tego lusterka, nie zwróciłam na niego uwagi. Mamy też tutaj małe lampki do czytania, dwie szafki, dla każdego coś miłego, szafy z wieszakami, jeszcze więcej LEDów, dwa duże okna, w tym naprawdę fajne okno w suficie. Duże. Niektórzy mają w sypialni telewizor, ale my mamy inne zajęcia, nie potrzebujemy telewizora w sypialni, ale to jest uchwyt na telewizor. Jak mówiłam wcześniej, łóżko ma regulowaną wysokość, w tej chwili jest na najniższym ustawieniu, ale możemy je podwyższyć aż do tej wysokości. Po co regulować wysokość łóżka? Ano po to, żeby regulować pojemność garażu, swojego schowka. Jeżeli chcesz tam schować skuter lub rowery, to ta funkcja obniżania i podwyższania łóżka jest naprawdę super. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, co trzymam na mojej szafce nocnej, jakie są moje fetysze, to proszę bardzo. Nie mam przed Wami tajemnic. Dosyć ciekawy design, moi drodzy, różnica poziomów podłogi między kuchnią a sypialnią. Sypialnia jest naprawdę wysoko, mamy 3 schody do łóżka. Dla nas to nie jest problem, ale warto o tym pamiętać, jeżeli rozważacie zakup lub wynajem tego modelu. I jakie są Wasze wrażenia? Jak Wam się podoba ten kamper? Jak on się porównuje z naszym Talbotem, z naszym Fiatem Ducato rocznik 1990? Którym byście Wy pojechali? Którym modelem? Mówiłam już kilka razy w ciągu tego filmu, że to jest kamper na 4 osoby. Widzieliście dużą sypialnię, łóżko na 2 osoby. Tutaj w salonie, tutaj się nic nie rozkłada na kanapkę, więc gdzie śpią pozostałe 2 osoby? To zostawiłam na koniec. Może niektórzy z Was zwrócili uwagę na ten podwieszany sufit w salonie. Moi drodzy, to nie jest podwieszany sufit, to coś więcej i to jest ulubiona funkcja. Moja ulubiona funkcja w tym kamperze i najlepszy bajer. I myślę, genialne rozwiązanie. Dodatkowe łóżko dla gości. O takich samych wymiarach jak główne łoże w sypialni, czyli 1,40 m na 1,90 m. Macie gości? Nie ma problemu. Zapraszamy. Kolejne 2 osoby. Nawet przy tak rozłożonym łożu można jeszcze korzystać z kuchni, można otworzyć lodówkę, co jest bardzo ważne. Można wyjść z kampera, schylając się na upartego w razie nagłego zdarzenia. Można przejść do szoferki i odjechać. Co myślicie o takim designie? Jak Wam się to podoba? Hit czy kit? Dla mnie jak najbardziej hit. Tak wygląda nasz dom na kółkach na tegoroczną zimową upragnioną wyprawę. Co o nim myślicie? Jak Wam podobała się moja prezentacja? Wspaniale się prezentuje w świetle zachodzącego słońca nad Oceanem Atlantyckim. Moi drodzy, nasz domek na kółkach na zimową wyprawę. Co o nim myślicie? Jak Wam się podobała moja prezentacja? Oczywiście zachęcam, pytajcie, jeżeli macie pytania, jednak nie pytajcie nas od razu, ile to kosztuje, nie przeliczajmy wszystkiego na kasę. Ale powiemy Wam w swoim czasie. Pod koniec tej wyprawy zrobimy taki film podsumowujący o tym, co nam się podoba w tym kamperze, może co nam się mniej podoba i rozważymy, czy jest wart ceny, o jaką prosi właściciel. Tymczasem zostawiam Was z naszym przepięknym, funkcjonalnym i rzęsiście oświetlonym Fiatem Ducato. Dziękuję za to, że oglądacie moje filmy i do zobaczenia w następnym vlogu. Zachęcam do subskrybowania i zostania naszym patronem. A dlaczego? Ponieważ patroni wiedzą u nas wszystko pierwsi, wiedzą najwięcej
i w podziękowaniu za ich wsparcie tworzymy dla nich specjalne treści, a od czasu do czasu wysyłamy im prezenty. Pa! Do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki za oglądanie. Cześć! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.